Miałam jakąś taką ochotę tak zamrozić, złapać coś, co jest ulotne i krótkie, rozlatujące się i tak to usztywnić, utwardzić. I tak właśnie powstała ta filiżanka. Chciałam nazwać tą pracę, nawiązując do jakiegoś takiego epitetu związanego z martwym ciałem, z trupem. Myślę, że to się pojawiło dlatego, że też dużo pracuję w swoich pracach od jakiegoś czasu z tematem śmierci, przemijania i żałoby. Opowiada pewną sytuację porannej kawy, kiedy ten zapach budzi nas i kiedy mleko paruje z gorącej filiżanki kawy i nagle otwieramy oczy i widzimy ze zdumieniem, że to mleko rzeczywiście płynie do nas. Pracowałam z materiałem takim jak sztuczny śnieg, ponieważ była to zima i myślałam o tym, że nie ma znowu tego śniegu, że już kolejną zimę nie ma śniegu i że straciliśmy ten śnieg na zawsze i że go już nigdy nie będzie, więc chciałam go w jakiś sposób przywrócić. I paradoksalnie akurat na otwarcie tej wystawy spadło w cholerę śniegu po kolana. Przyglądając się procesowi, w jakim powstają prace Dominiki i w ogóle logice, jak one są skonstruowane, można odkryć pewną taką niezwykłą prawidłowość, że te prace wydarzają się najpierw w zasadzie w świecie wirtualnym, to znaczy są to różnego rodzaju wyobrażenia, których stworzenie jest możliwe, wydaje się możliwe raczej w komputerze, ale potem wtórnie niejako one są przez Dominikę wprowadzane z powrotem do rzeczywistości jako naturalne, namacalne obiekty. Wątek kawy, który powraca w moich pracach, myślę, że jest przede wszystkim mocno związany z pracą, z zarabianiem pieniędzy, co jest dla mnie właśnie ciekawe, że te dwie rzeczy się wykluczają, bo kawa jest przedstawiana i w reklamach, i w kawiarniach jako chwila odpoczynku, chwila dla siebie, a jednocześnie jest po to ona, żeby po prostu ostro zapierdzielać. Ten zapach kawy wędrujący do łóżka rano budzi cię jako łapką. No właśnie, może to sztywniałe mleko jest czymś takim zapachem i taką rączką, która wchodzi tutaj do nosa i cię budzi. Zaczęłam się bardziej interesować tym, jak ludzie ozdabiają swoje domy, dlaczego używają takich elementów dekoracyjnych, a nie innych. Rzeczy brzydkie często są ładne, a ładne są po prostu brzydkie. Nie lubię na przykład takich pięknych pracek odpierdzielonych, zrobionych tak. Cała taka estetyka jakby postinternetowa czy instagramowa kojarzy się nam z czymś takim dosyć atrakcyjnym, pociągającym wizualnie i kolorowym, a to, co jest motorem całej wyobraźni Dominiki, to świat, który gdzieś zaczyna się od zlewu, brudnej filiżanki, ścierek, błota. Moje prace też nie są ładne, są dosyć brzydkie i że ta brzydota, te strukturki różne dziwne materie, które generalnie wydają się być brzydkie, są dla mnie jakieś takie piękne, słodkie i urocze.